Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Ja chciałam kupić wielką rezydencję za ogromne pieniądze i to zrobiłam, ale na przykład mieszkałam cały czas w takim mniejszym mieszkanku i pamiętam, jak mój brat kiedyś do mnie mówi, że zobacz, ty dla tych dzieci robisz to, a sama nie masz w domu nawet biura, nie zadbasz o swoją potrzebę. Ja jak trzeba, to bardzo dużo będę pracować. Ja nie mam czegoś takiego, że nie, jestem na tym etapie i ja nie zrobię tego czy tego. Po prostu jak trzeba, to robię. Na pewno, co jest takie dla mnie ważne, że zawsze uczę się od tych wyżej i szukam sobie takiego mentora, to trochę jak w szkole. Bo ja jestem też zwolenniczką pedagogiki Jaspera Julla i on mówi, że wystarczy jeden mentor w życiu, który może Cię wyprowadzić z wielu Twoich rzeczy. I ja szukam zawsze takich mentorów, takich nauczycieli. Ten biznes to jest takie moje dziecko, tak ja w niego inwestuję tak jak w swój dom i w swoje dzieci. Czyli czasem emocje grają jeszcze jakąś rolę? Dokładnie, nie tak, tylko biznesplanu? tak, dokładnie. My często jesteśmy w takiej bańce, jest sobie Warszawa, są sobie miasta wojewódzkie. My myślimy, że jest wszędzie tak samo, ale jak ja wchodziłam na rynek małych, powiatowych miast, albo nie wiem, doradzam tam, to tam naprawdę jest jeszcze dużo do zrobienia. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem, ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Klaudyna Cichocka-Wolkow. Klaudyna Cichocka-Wolkow jest moim i Państwa gościem. Witaj w studiu audycji Biznes bez lukru. Dzień dobry, witaj. Jesteś ekspertką w temacie edukacji żłobkowej i przedszkolnej, ale nie o wychowywaniu najmłodszych tu będziemy dzisiaj mówić, choć to jest bardzo interesujący temat, tylko o budowaniu i rozwijaniu biznesu, bo jesteś, Klaudyna, równocześnie właścicielką ogólnopolskiej sieci Przedszkoli. W czym te Twoje przedszkola są bo tak się nazywają? Wiesz co, one są, jak to dobrze powiedzieć, bo ja zaczęłam swój biznes już na drugim roku studiów. No, to Cię będę za chwilę tak, wiedział, tak. I prowadzę go od 13 lat. I dlaczego Bo zawsze chciałam, żeby one były najlepsze. Wiem, że ta nazwa jest bardzo trudna, bo jest wymagająca, tak? Nawet piwo, które jest gdzieś tam reklamowane i mówi się, że najprawdopodobniej, tak. Dokładnie. Wiem, że daliśmy sobie wysoką poprzeczkę, i marketingowo może być czasami nam trudno, albo łatwo ktoś może nas podważyć tą naszą kompetencję czy tą nazwę, ale zawsze staramy się po prostu w tym, co robimy, właśnie być bardzo dobrzy. I przez te 13 lat już wypracowaliśmy sobie konkretny model i wiemy, na czym nam najbardziej w tej edukacji zależy. Dlatego może to jest takie trochę wyzwanie. Nie boję się tej kontrowersji, a powiem też, bo tak teraz wszyscy już nas kojarzą z tego Przedszkola, ale tak naprawdę my zaczynaliśmy od nazwy Łobuziaki. I ta nazwa Łobuziaki to było wymyślone wspólnie przez taką burzę mózgów. I ogólnie miało być tak, że miało być wykrzyknik buziaki. Dlatego, że to też miała być pewna kontrowersja, bo kiedy ja wchodziłam na rynek edukacji przedszkolno-żłobkowej, były same nazwy takie kubusiowe, chatki, piastusiowe chatki, przyjaciele. Cieplutkie, przyjemne, dokładnie. Niekontrowersyjne w żaden sposób. Tak. I ja tak nawet mówiłam, że wiesz, jeżeli ktoś na placu zabaw poleca Ci przedszkole i mówi i w każdej nazwie jest Kubuś, albo zaczarowany ołówek, albo królewna, czy coś, no to jest trudne do zapamiętania. A jak usłyszysz... Rozmydlasz się, nie masz wizerunku takiego. Dokładnie. Odważnego. A jak słyszysz Łobuziaki, i to miało być z takim przytupem, po prostu nie, żeby trochę zmienić tą nazwę, bo to nie chodzi, że dziecko jest niegrzeczne czy łobuzuje, ono przeważnie wyraża jakąś swoją potrzebę, jeżeli na przykład
jest, można powiedzieć, jakimś łobuziakiem. A jak go zrozumiemy... energiczne. Tak, dokładnie. Okay. Ale gdy postanowiliśmy, że jednak poszerzamy tą naszą sieć ogólnopolską, to tak analizując to i z dyrektorem marketingu i ogólnie z naszym zespołem, to pomyśleliśmy, że rzeczywiście najprzedszkole to też jest taka nazwa, że jak słyszysz przedszkole, to ogólnie wiadomo już o co chodzi. Nie musisz się zastanawiać, czy to jest sala zabaw, czy sklep z zabawkami dla dzieci, tylko po prostu przedszkole. Okej, czyli trochę zaadoptowaliście już ten rzeczownik, ale poprzedziliście go tym przedrostkiem. Tak, NAI. dokładnie. Jesteś też podróżniczką, marzysz i realizujesz podróże, tylko ja się tak zastanawiam, kiedy ty na to znajdujesz czas, bo tak prowadzisz swój własny biznes, edukujesz innych, budujesz markę osobistą, bo tak na to patrzę, kiedy oglądam twoją stronę internetową, to musi ci zajmować wiele godzin. To kiedy ten czas na podróże znajdujesz? Teraz rzeczywiście mniej, ale to trochę też sytuacja osobista spowodowała, dlatego że w ostatnim roku przebyłam 2 poważne operacje. Ja urodziłam się z wadą bioder i stóp, więc ostatnio miałam poważne problemy, bóle po prostu bioder i musiałam mieć wstawiane protezy w 2 biodrach z rekonstrukcją panewek, więc to niestety mnie bardzo jakby ograniczyło. Uziemiło trochę. Tak, i uziemiło, dokładnie. Ale powiem, kiedy był przełom tego podróżowania, bo to też nie jest tak, że te podróże moje, to po prostu ja sobie podróżowałam cały czas. Nie. Ja kiedy byłam w gimnazjum i przechodziłam też 2 poważne operacje i zostałam uziemiona na wakacje w gipsach po prostu całe stopy. I leżałam, wszystkie dzieci biegały na dworze, bawiły się, a ja po prostu musiałam leżeć i oglądałam programy podróżnicze. No bo ile możesz czytać, prawda, no to oglądasz telewizję, czytasz, ktoś przychodzi, cię odwiedza, ale cały czas leżysz. I miałam swoje ulubione miejsca, w które chciałabym po prostu pojechać. A że pochodzę z małej miejscowości i mam 3 rodzeństwa i nasza sytuacja nie była jakaś wspaniała. Jakby podróżowanie to w ogóle nie było dla nas osiągalne. Nie wiem, kupić bilet na samolot, wyjechać na jakieś wczasy z rodziną. Nie. Na co nasi rodzice mogli sobie pozwolić, to nie wiem, może wyjazd do miasta wojewódzkiego, do zoo, tak? I to, no i może jakaś taka... wyjazd z księdzem przy scholce, w której śpiewaliśmy, bo to było bardzo nisko budżetowe, a jak nawet nie było cię stać, to było ewentualnie jakieś dofinansowanie. Więc jakby to naprawdę było takie wielkie marzenie, bo to nie było po prostu Miałaś super osiągalne. motywację, żeby to zrobić Tak, kiedyś, dokładnie. Tak? No i też w ogóle to były też inne czasy. Jeżeli mieszkasz w takiej małej miejscowości, to tam prawie nikt nigdzie nie wyjeżdżał, prawda? To nie jest taki jak teraz trochę ludzie biorą all inclusive, ten jedzie tu, tam dzieci wymieniają się, gdy byłeś na nartach. To nie było takich rzeczy, tak? Były wakacje, do południa pomagałeś rodzicom na gospodarce, a po południu mogłeś się znaleźć czas na zabawę. Więc to naprawdę tak we mnie wzrastało i potem od razu na studiach założyłam tą firmę, więc wtedy bardzo dużo wkładałam pracy, żeby ją rozwijać. I to też było tak, że takie raz w roku jakiś wyjazd i to oczywiście pracujący, tak, że jesteś, ale pracujesz. Ale wychodziłam z tego założenia, że po prostu teraz pracuję dużo, żeby inwestować. Dokładnie. Częściej podróżować. Tak. Ale kiedy to się otworzyło na te podróże, to tak naprawdę COVID to spowodował. Dlatego, że ja wtedy też zobaczyłam, że ja tyle z siebie dawałam w rozwijanie tego biznesu, w ludzi, właśnie w rodziców, w te wszystkie placówki, w infrastrukturę, ale w ogóle nie myślałam tam o sobie. Ja chciałam kupić wielką rezydencję za ogromne pieniądze i to zrobiłam, ale na przykład mieszkałam cały czas w takim mniejszym mieszkanku i pamiętam, jak mój brat kiedyś do mnie mówi, że zobacz, ty dla tych dzieci robisz to, a sama nie masz w domu nawet biura, nie zadbasz o swoją potrzebę, żebyś to miała. I co, przemówił ci do wyobraźni? Wiesz co, trochę on, a trochę też ta sytuacja, że jak przyszedł ten COVID i ja starałam się być bardzo transparentna, że mieliśmy takie czesne tylko, żeby pokryć koszty stałe, obniżyliśmy, od razu robiliśmy zajęcia online, no bo naprawdę nie mogliśmy pracować, to nie, że nie chcieliśmy, po prostu musieliśmy być zamknięci. No tak. I to była naprawdę trudna sytuacja, bo nikt nie miał na to rozwiązania. Wszyscy przychodzili do ciebie. Nie wiedziałaś, kiedy to się skończy, też ten trudny okres, prawda? Dokładnie. Trudno było coś zaplanować w dłuższej perspektywie. Tak, ale on też pokazał, że naprawdę można zrobić dużo rzeczy online. I wtedy ja zaczęłam też tak podróżować, oddelegować więcej tych obowiązków i też trochę nauczyłam się, że ja nie jestem dla wszystkich,
w sensie, może źle to powiedziałam, ale że ja nie muszę ciągle wszystkim usługiwać i robić dla nich tych usług, tylko mogę też zainwestować trochę w siebie i zrobić to, co bym chciała. I zaczęłam właśnie tak podróżować. I w ogóle zaczęło się od podróży z Beatą Pawlikowską do Zanzibaru. I Beata też jest taką niesamowitą osobą, która bardzo dużo widzi, są bardzo interesujące te rozmowy. I po prostu ta podróż dla mnie jest zawsze takim nowym odkryciem jakiejś historii, kultury, inspiracją, bo jak zawsze wracam, to w ogóle edukację zawsze też oglądam, prawda? Jak tam wygląda, co jest taki mój konik, gdzie ja muszę wejść do jakichś szkół, przedszkoli i to zobaczyć, więc to jest dla mnie zawsze rozwojowe. No i właśnie zaczęłam tak częściej podróżować, chociaż to też nie jest tak, że jak ja podróżuję, to nie pracuję, no bo po prostu dało mi te wszystkie spotkania online, które mogę robić, zmiany czasowe, które mi pomagają. Czyli w tej drodze z Wrocławia do Warszawy, do studia audycji Biznes bez lukru przeglądałaś już maile, odpowiadałaś na jakieś, dzwoniłaś? Tak, kola prowadziłam, dokładnie. No dobrze, a jak po tych zabiegach, jak zdrowie lepiej od tego momentu, o którym wspominałaś? Wiesz co, na pewno nie mam bólu i to jest duży plus, bo powiem szczerze, że przed tymi operacjami to już miałam tak, że najchętniej gdzieś jak jechałam coś załatwić, to bym wjechała samochodem po prostu pod całe drzwi, bo to był już bardzo duży wysiłek. Teraz tego bólu nie ma. Przez to, że miałam uszkodzony nerw, no to bardzo duży czas byłam po prostu unieruchomiona, chodziłam o kulach, więc mam teraz z sobą kondycję i z czym walczę i gdzie muszę sobie postawić poprzeczkę, to na pewno zmniejszyć swoją masę ciała. To na ten moment jest bardzo trudne, bo mam bardzo słabą tą kondycję i chodzę też na rehabilitację 2 razy w tygodniu, żeby wzmocnić to wszystko. Dziękuję, że o tym mówisz, bo to dosyć są intymne historie. Wybacz, że o to pytam, ale bardzo często jako przedsiębiorcy, czy tam przyszli przedsiębiorcy, w ogóle nie myślimy też o tym, że kiedyś zdrowie może być takim trochę challengerem w kontekście rozwijania biznesu. Ty poza koncepcjami tutaj i konkretnymi ideami, które wzięłaś i zaczęłaś obracać w konkretne projekty, no i jeszcze zmagałaś się z wyzwaniami zdrowotnymi, tak? To jest sztuka, połączyć jedno z drugim. No dobra, to ile już tych placówek otworzyłaś dla dzieci łącznie w swojej karierze? Liczyłaś wszystkie? Na pewno. Wiesz co, teraz to będzie tak około 20. 20? Okay. Tak, tylko że właśnie to, co powiedziałam wcześniej, te 13 lat pozwoliło mi na ten moment obrać już taki konkretny model, bo wcześniej byłam tak naprawdę na każdym obszarze. Miałam żłobek z projektów unijnych, przedszkole publiczne, drugie przedszkole publiczne, punkt przedszkolny, żłobek, przedszkole niepubliczne. I teoretycznie ktoś może powiedzieć, to jest edukacja, to jest bardzo podobne. No nie do końca, bo sama forma rozliczeń, jakby tutaj rodzice też, z którymi współpracujemy, to trochę wygląda to inaczej. Dlatego te 13 lat pozwoliło nam właśnie wypracować już taką konkretną rzecz, którą teraz robimy, czyli z jaką liczbą dzieci i z iloma grupami, jaka ilość grup, jaki program przewodni, jak szkolimy nasz cały zespół i jak nasza placówka ma wyglądać. Niektórzy trochę nas się śmieją, że robimy taką korporację i że pewnie trochę tracimy, bo byliśmy kameralni do tej pory, tak, mali. Ale ja muszę powiedzieć jedną rzecz, ja to będę mówić zawsze, bo edukacja to też jest biznes i mi się to... Ja będę mówić o tym cały czas, dlatego że często nas nazywają panie przedszkolanki, one się tam na niczym tak nie znają. pejoratywnie. Dokładnie, prawda? tak. Myślę, że to też wynika z takiej historii, że po prostu żłobki, przedszkola miały być miejscem, kiedy ty idziesz do pracy, oddajesz dziecko jest bezpiecznie nakarmione, a ty wracając z pracy je odbierasz i nikt nie zastanawiał się nad tą edukacją. Co tam się po drodze wydarzyło? A ty mówisz trochę odwrotnie, ty masz misję, ty podkreślasz, jak ogromne znaczenie ma ta edukacja, szczególnie wczesna edukacja dla dzieci, tak? Tak, dokładnie. I co chciałam też powiedzieć, że dlaczego tak trochę to skalujemy i idziemy w takie placówki, które liczą od 80 do 120 dzieciaków. Ale przez to, że jesteśmy w programie biznesowym, to też myślę, że będzie ktoś chciał tego słuchać, bo misja, wiadomo, to jest bardzo ważna rzecz, ale trzeba sobie wziąć pod uwagę, że jak jesteś małą placówką, to tak, nie masz budżetu na dodatkową kadrę, nie masz budżetu na specjalistów i często te najlepsze osoby, z którymi chcesz pracować, nie chcą do Ciebie przyjechać, bo masz tylko
tylko dwie grupy po prostu i on mówi, albo daje ci taką zaporową kwotę i często rodzice się nad tym nie zastanawiają, no bo no fajnie byliście mali, ale oni naprawdę nie wiedzą, jakie my mieliśmy problemy, no bo nie jesteś w stanie zatrudnić kolejnego nauczyciela pomocy skoczka, który na przykład, jeżeli jest pani chora, to on wskoczy, zastąpi, nie? To jest taki, ta edukacja to jest jednak taki też biznes, gdzie tak naprawdę kadra powinna być cały czas w podobnym komplecie, no bo dzieci są i musisz być otwarty od tej i zamykasz placówkę o danej godzinie. I też dzieci się przyzwyczajają do opiekunów. Dokładnie, prawda? tak. Więc to jest tak, że no nie wiem, no jak ci zachoruje pani nawet w sklepie i będzie obsługa no wolniejsza, ale każdy kupi to, tak? I może ludzie będą, klienci się denerwować, ale no trudno, ta pani nie ma, jest mniej osób, które obsługują klientów. Ale tutaj jednak to zawsze musi być podobna liczba tej kadry i to jest bardzo ważne, żeby to wszystko też się spinało i żeby ci ludzie też byli zadowoleni. Czyli odpowiedni zasięg, skala twojego biznesu gwarantuje te wszystkie ekstrasy, o które trudno, kiedy działa się na mniejszą skalę. Tak. Okay. Ja co mogę powiedzieć nawet to, że jeżeli rozwijamy tą sieć ogólnopolską i tak naprawdę już od września będziemy praktycznie już chyba w 7 województwach, może więcej, bo teraz dopinamy jeszcze niektóre transakcje, ale nas też inaczej zupełnie traktują. Na przykład, nie wiem, mnie bardzo cieszy to, że robimy swój plac zabaw, taki może nie autorski, bo projektujemy to z tą firmą od placów zabaw, ale do tej pory to byliśmy trochę traktowani. Przyjeżdża pan, ma katalog, chce pani czy nie. I na przykład mi się nie podoba ten sprzęt, albo chciałabym, żeby on był inaczej trochę zrobiony, bo uważam, że nie pobudza kreatywności. Ale tam się z tobą nikt nie liczy. Kupi pani, przywieziemy za, nie wiem, 10 tygodni, tak? A teraz przez to, że my takich rzeczy bierzemy już więcej to po prostu możemy wymagać. Tak, i możemy też mieć większy wpływ na zmianę w ogóle tego rynku edukacyjnego, bo jak ostatnio rozmawiałam nawet z panem od placu zabaw i ja mu mówię o swoich potrzebach, a on mówi, matko, jaka pani jest wyedukowana. I wybredna zapewne tak, a w ja tym mówię, samym ale czasie. co w tym? No bo panie dyrektorki to często tak mają, że one tego nie chcą, bo się boją, a to po co, a pani w ogóle wie, że woda, że właśnie natura, że ta huśtawka to bocianie gniazdo, bo wchodzi więcej dzieci, bo to sprzyja jakby jakiemu rozwojowi. I mówi, wow, no niesamowite. I ja wyszłam do nich z taką inicjatywą, do tej firmy, że może ja trochę opowiem waszym przedstawicielom handlowym, którzy jeżdżą i przedstawiają wasze place zabaw, o tym, na co mogą uczulać te panie dyrektorki, które wybierają place zabaw. Ale potem pomyślałam, może jeszcze właśnie te panie dyrektorki nie są na to gotowe, że może to, co ja powiem, to będzie dosyć abstrakcyjne jeszcze dla nich. No to ciekawe, drodzy, jak będziecie wysyłać swoje dzieci do przedszkola, zwróćcie uwagę, a na pewno po tej rozmowie zwrócicie na to, jak wyglądają place zabaw chociażby. Uwielbiamy tu przedsiębiorców z misją, więc bardzo się cieszę, że jesteś. A masz jakiś taki cel, wiesz, że chcesz albo planujesz otworzyć konkretną ilość placówek przedszkolnych czy żłobków? Jakieś takie swoje KPI, takie swoje ambicje, które chcesz zaspokoić? Mówisz o 7 województwach, to co, chcesz być w każdym w Polsce? Wiesz co, właśnie nie mam jeszcze tego konkretnie określonego. Czasami sobie myślę, że już tyle, co już w tym roku się udało, to nam naprawdę wystarczy. Nam, czyli pracujesz z zespołem jakimś? Tak, z tym moim zespołem koordynatorów, tak. A potem na przykład przychodzi kolejna jakaś taka ciekawa propozycja, jadę ją oglądam i mówię, nie, no musimy tam być, no bo musimy zmienić ten mental, bo tylko tam będąc możemy go zmienić i pokazać, co my robimy. Więc tutaj nie mam, czyli ja powiem, na ten moment ja się bardzo cieszę, że ludzie zaczęli słuchać, o czym ja mówię, bo ja staram się cały czas mówić, że jeżeli zainwestujemy w tą edukację od najmłodszych lat, to naprawdę będzie lepsze społeczeństwo, czy to przez język, czy to przez kompetencje miękkie. No jak super, że to słyszę. Wiesz, i ostatnio nawet byłam na takim panelu, gdzie był Biznes Polska Świat i
Był taki panel, kto poprowadzi w Polskę przyszłość. I był też właśnie profesor Marcin Piątkowski. I on na początku... Mój przyjaciel. O, no proszę. I on na początku powiedział coś takiego, bo tam go zapytali, jakby porównał Stany, Polskę, ten czas okresu rozwoju, jak się Polska rozwija, to co blokuje, czyli jakby może nie blokuje, ale to w czym Polska odstaje od tych Stanów. No i on powiedział, że pierwsze Polacy w ogóle nie potrafią siebie chwalić i mówić, że są z siebie dumni. No i tam Beata prowadząca powiedziała, no to tutaj kto jest z siebie dumny? No i oczywiście, no challenge'owała nas, więc wszyscy podnieśli, no może nie wszyscy, ale większość osób podniosła rękę. No i ja potem do tego nawiązałam, że to nie jest tak, że jeżeli nie uczymy dzieci od najmłodszych lat mówić, że jesteśmy z siebie dumni, to wiesz, to one potem jesteś liceum, zdałeś super, nie wiem, nieważne, nie chodzi o maturę, ale nie wiem, jakiś konkurs wygrałeś, pomogłeś jako wolontariusz, zrobiłeś super akcję i teraz ty nie umiesz tego mówić, bo ciebie nikt nie nauczył, bo ciągle miałeś być cicho po prostu. I to nie kupisz komuś, Tomek, chwal się. Dzisiaj powiedz, masz super podcast na przykład. Oczywiście, nie? że mam. Masz, no tak, dokładnie Tak, że masz. mamy z tym problem. Ale to profesorze Marcinie Piątkowski, już któryś gość mojej audycji wymienia twoje nazwisko, być może to będzie pretekst do spotkania również w studiu. Nie boisz się więc mówić, że idziesz po więcej, że jesteś otwarta i twoja sieć może być faktycznie bardzo duża, ogólnopolska, z tą ideą jeszcze, i misją, którą niesiesz, tak? Tak. Nie masz tu żadnych ograniczeń, nie czujesz takich. Nie mam, bo ja się cieszę, że zaczynają słuchać mnie inni i te projekty, które teraz robimy takie ogólnopolskie w partnerstwie, to ja naprawdę widzę ogromny potencjał zmiany po prostu myślenia też ludzi. Super. I jak to się u nas zmieni, i oczywiście nie zmienimy wszystkiego, ale jak to się u nas zmieni, to naprawdę będziemy tym innym społeczeństwem. Świetnie. To kiedy to się wszystko zaczęło? Zdaje się, że jeszcze w czasie studiów albo zaraz po studiach, tylko musimy ustalić po których studiach, bo przypomnij nam, studiowałaś zarządzanie firmą, pedagogikę, a także robiłaś podyplomowe studia z zakresu przywództwa. Tak. Wiesz co, ogólnie to studia zaczęłam właśnie z zarządzania firmą, bo chciałam mieć tam swoją firmę. A jak to? Tak. Skąd ten pomysł przyszedł, że będziesz miała własną firmę? Wtedy już wiedziałaś jaką? Jeszcze nie. Nie. Jak zaczynałaś studia? Nie. To co cię tam do tego biznesu ciągnęło? Wiesz co, ja w ogóle to miałam takie trudne dzieciństwo. Jasne. W sensie trudne. Ja mam wspaniałą rodzinę, ale przez to, że urodziłam się z tymi niepełnosprawnościami moimi, które są w pewnym sensie darem i dużo mnie nauczyły, ale... Tak na to patrzysz też, super. Tak, ale ja zawsze musiałam pokazywać trochę, że jestem normalna. Wiesz, że dam radę po prostu. Tak, że nigdzie nie odstaję. Ale prawda jest taka, że dużo osób się ze mnie śmiało, tak? Jakby, wiesz, i to w tobie trochę zostaje. Musiałam dużo rzeczy przepracować, żeby też w ogóle uwierzyć w siebie, że ja potrafię. Ale to było raczej na takiej sytuacji spowodowane tym, że ja ciągle musiałam pokazywać, że ja dam radę po prostu, nie? I też przez to, że w okresie takim dziecięcym przebywałam bardzo długo w szpitalach, a wtedy to był taki okres, że mama z tatą mogli do mnie przyjechać tylko w weekend. To nie było, wiesz, że mama z tobą zostaje, więc ja musiałam się przystosować, więc ja bardzo szybko przystosowuję się do różnych sytuacji. Dla mnie zmiana to jest po prostu super. Idziemy, nowy pomysł, fajnie. Straciłam, zainwestowałam, sprzedałam, ojejku, kupiłam, brakuje nam. Nie ma problemu, zaraz załatwię, nie? W sensie nie ma czegoś takiego... Nie widzisz przeszkód, nie widzisz barier. Dokładnie, tak. I to pewnie jest spowodowane... Ale ja też jestem taka waleczna, że ja przez to właśnie też ludziom dużo udowadniam. Ja opowiem o takiej sytuacji, bo ona jest dosyć ciekawa. Kiedy chodziłam właśnie do liceum, a bardzo chciałam chodzić do liceum w wojewódzkim mieście, w Opolu. Jestem z województwa właśnie opolskiego. I oczywiście moja mama w trosce o mnie, gdzie tak daleko, przecież tutaj sobie pójdziesz do Odmuchowa. Chciała dobrze, oczywiście, tak. Ale gdzieś ze swoją, nie, ja chcę więcej i w ogóle. I poszłam do tego liceum. Dostałam się do liceum, które tam było drugie w województwie opolskim i ja ciągle czułam się taka, że to jest pewnie nie gorsza, że byłam tak już wysoko, to co sobie gdzieś tam zamierzyłam. I miałam też takie sytuacje
trochę takie polityczne, ale to też powiem, bo mój tato też był zawsze taki bardzo misyjny, czyli jest, bo on jest, ale był radnym, prowadził klub sportowy i to wszystko było takie charytatywne dla ludzi. I on miał coś takiego w sobie, że był takim prawym człowiekiem, że jak mógł przejść do innej partii, żeby było mu lepiej, to powiedział, że nie. I przez to my mieliśmy też bardzo pod górkę. Że pomimo tego, że ja się dobrze uczyłam, wszyscy dostali stypendium, to na przykład burmistrz powiedział, że do mnie miał zawsze jakieś ale. Oż wiesz. ty. I pamiętam taką sytuację, że czyli chodziłam do liceum, do tego Opola i powinnam dostać takie stypendium po prostu z PFRON-u na bursę, że część można było pokryć za jedzenie. I ja byłam jedyną osobą, której nie podpisał dokumentu. Jedyną. Przez ojca. Przez ojca, przez nazwisko po prostu. I pamiętam taką sytuację, kiedy przyjechałam, a ja zawsze nie mam tych oporów, więc przyjechałam, to były ferie zimowe i mówię, chcę się spotkać z burmistrzem. Tam 18-latka wchodził i chcę się spotkać z burmistrzem. On się z panią nie spotkał. Ja to proszę, niech do mnie zadzwoni. Ja wyszłam z tego urzędu, zadzwoniłam do PFRON-u do Warszawy, powiedziałam, jak mnie potraktowali, ściągnęłam na nich kontrolę, ale ta pani z tego urzędu powiedziała, że jeszcze nikogo tak nie potraktował, że wszystkim podpisał, tylko nie mi, że to było tak bezczelne po prostu. Oczywiście on wymyślał różne, on powiedział, że faktura jest źle wystawiona, bo pobyt za bursę i wyżywienie powinno być osobno. Ja pojechałam tym autobusem, kiedy w ferie zimowe, wiesz, jest gorzej. Pojechałam do tego Opola, poprosiłam tą panią z księgowości, gdzie bursa była zamknięta. Żeby przepisała, bo mi te pieniądze, my byliśmy naprawdę taką, my nie mieliśmy jakiejś super sytuacji, te 1500 zł robiło różnicę, tak? I dostałam potem te pieniądze, ale takie sytuacje też mnie uczyły, że i dla mnie ta prawda zawsze była żadna. Dlaczego pan mi tego nie podpisał? I to już nie chodzi, czy mój tato był, czy nie, to jest nieważne. Pan jest teraz tutaj na tej władzy i powinien dbać o dobro każdego tak samo. Dlatego też ta edukacja jest mi tak bliska, bo zależy mi też na tej równości, żeby wszyscy byli po prostu traktowani tak samo, bo ja doświadczyłam takich różnych sytuacji, które powiem szczerze, że dopiero teraz we mnie rezonują, bo kiedyś myślałam, no takie jest życie po prostu. Dziękuję, że o nich opowiadasz. To w takim razie, czy ja też dobrze słyszę, że w tych trudnych momentach udowodniłaś sobie, że potrafisz, że robisz więcej, że jesteś w stanie zrealizować nawet najtrudniejsze projekty czy przedsięwzięcia i to też jakoś popychało Cię do tej przedsiębiorczości? Ona tak Ci się kojarzyła, że tam wyzwaniem jednak będzie prowadzenie własnego biznesu, ale kto jak nie ja, skoro udało mi się już w innych sytuacjach poradzić sobie z trudnymi. Wiesz co, jeszcze w dzieciństwie to było tak, że jak na przykład przyjeżdżaliśmy na weekendy do domu, a że mieliśmy duży dom na wsi, to było dużo takiej pracy, plewienie, koszenie trawy i coś. Ja zawsze mówiłam, że ja nigdy nie będę tego robić, ja będę jeździć po świecie, będę miała... Pracować intelektualnie. Tak, dokładnie, fizycznie. Tak. A moja siostra mówiła, że ją to odpręża, ona lubi plewić, ona będzie miała swój domek, ona ma ten domek, ma właśnie i tak jest. I wtedy już jakoś to we mnie rezonowało, ale powiem szczerze, to zarządzanie, to nie, wiesz, to ja miałam jeszcze 19, tak, i powiem, i ta firma, bo to też jest takie ciekawe, jak zawsze ludzie mnie pytają, no czemu tak szybko założyłaś tą firmę? 21 lat masz, tak? Tak. Czyli jesteś na którym roku studiów? No właśnie albo po pierwszym, albo po drugim. No właśnie, bardzo wcześnie. No, tak. Ale wiesz co, to było tak, że po prostu ja pomyślałam, nie no, muszę założyć firmę, wiesz, i to tak w ogóle w wakacje mi przyszło. I co zrobiłam? Wchodzę na Powiatowy Urząd Pracy, akurat jest dotacja właśnie na to założenie firmy. Mam 2 tygodnie firmy, czyli wtedy pewno jednoosobowej działalności gospodarczej, tak? Dokładnie, tak się zaczyna. I wiesz, i jest dotacja, ja mówię, 2 tygodnie, trzeba napisać ten wniosek, trzeba napisać biznesplan. A biznesplan akurat dużo robiłam na studiach, bo to mieliśmy takie case'y, no to napiszę, ale jaką firmę założę? No w sumie, wiesz, no muszę coś... No i skąd pomysł, że to będzie wiesz co, bo wcześniej pracowałam jako ambasador marki takiej szkoły językowej, która właśnie opracowała własną metodę i przez zabawę uczyła dzieci języków obcych, a moim zadaniem było umawiać lekcje pokazowe, podpisać umowy z dyrektorami, z organami prowadzącymi, ustalać te lekcje. I ja zawsze tam jeździłam, a że ja bardzo lubię rozmawiać, to pytałam, wiesz, jak to jest, czy to jest trudne, jakie mają wyzwania. I sobie pomyślałam, ja wiem, gdzie nie ma, we Wrocławiu, gdzie nie ma takiej przestrzeni, gdzie się bardzo rozbudowuje osiedle, a nie ma po prostu tej edukacji. I tak stworzyłam właśnie i dostałam te pieniądze. Okazało się, że to w ogóle była kropla w morzu, ale to też oczywiście mój taki flow, że na pewno
dam jakoś radę, to będzie. jakoś to będzie. Dokładnie. Tylko ja też jestem taka, że ja nie mam... Ja jak trzeba, to bardzo dużo będę pracować. Ja nie mam czegoś takiego, że nie, jestem na tym etapie i ja nie zrobię tego czy tego. Po prostu jak trzeba, to robię. I pamiętam, jak zatrudniałam, poszerzałam tą sieć i zatrudniałam też niektóre panie dyrektorki, tak? I jak one przychodziły takie dyrektorki, to dlaczego pani pozwala, że do pani nie mówią pani dyrektor? Dlaczego pani w ogóle myje kubek na przykład, jak pani tam, nie wiem, napije się herbaty? Ja mówię, no ale to chyba jest normalne. No ja nie wiem, no jakby jesteśmy ludźmi i dlaczego ja mam być traktowana lepiej niż moja pani techniczna czy ktoś inny. No, każdy zasługuje na równe traktowanie po prostu. I nieważne, czy ja będę miała już tam, nie wiem, 1000 pracowników, czy tyle pracowników, no to jesteśmy równi, no bo do tego też dążę w tej swojej edukacji, więc nie mogę pokazywać, że nie będę pokazywać, że... Musisz być dobrym wzorem w ogóle, tak, dokładnie. Ale nie miałaś żadnych takich kłopotów czy wątpliwości, kiedy zaczęłaś budować pierwsze placówki, że właśnie zatrudniasz osoby, które są znacznie starsze albo mają trochę większe doświadczenia nawet w konkretnym obszarze? Nie było to przeszkodą? Czy przez chwilę... Wiesz, bo często młodzi ludzie w kontekście pełnionej funkcji mają te wątpliwości, jak to będzie teraz współpracować ze starszymi, starsi mają z tym problemy. Znaczy wiesz co, ja naprawdę zawsze staram się być szczera. Okej. Bez względu na to, czy rozmawiasz z 20, 40 czy 60 Tak. I to jak mnie teraz zapytasz, nie wiem, czy o moje rodzinne sprawy, czy właśnie o moją niepełnosprawność, to ja nie będę mydlić tutaj oczu i mówić, wiesz, po prostu tak jak jest. I ja taka jestem w życiu. To jest super, ale nie obracało się to przeciwko tobie też? Jasne, że obracało, bo był pewien czas, że do długiego czasu ja zawsze byłam tą najmłodszą. Nawet nauczycielki, dyrektorzy. I teraz przychodzi tu, a rodzice jeszcze, jakaś tam małolata, niepełnosprawna jeszcze. No, nie bali się powierzać swoich dzieci. Dokładnie, nie? Ale w takie ręce. Także tak, no. Więc, ale ja też wychodzę z tego założenia, że będą ludzie pracować ze mną, którzy chcą być ze mną i którzy czują moją misję po prostu. A jeżeli ktoś tego nie czuje, to jest normalne, że się rozchodzimy. Ja zawsze to też mówię swojemu zespołowi, że albo płyniemy wszyscy na tym samym statku, jak my się rozwijamy, to wy się rozwijacie i ja tłumaczę, po co to robimy, ale jeżeli ktoś już nie czuje, że jesteśmy na tym, on odstaje, to po prostu się rozstajemy, nie? I powiem szczerze, że czasami na tym przegrywam, bo przytoczę taką sytuację z jednymi rodzicami, którzy... I nie mam takiego parcia, że wszyscy mają przychodzić do mnie albo że moja placówka jest najlepsza, bo uważam, że edukacja jest na tyle rozwinięta, że każdy rodzic powinien wybrać tą edukację, która jest najbardziej odpowiednia dla jego dziecka i dla jego wartości rodzinnych. I miałam takich rodziców, którym ciągle się coś nie podobało. Przejście ewakuacyjne, a to nie takie, a ta dieta nie taka. No i cały czas, a jakby ja też mi bardzo zależy, żeby dbać o dobrostan swojego zespołu. No bo wiesz, jak ciągle ktoś ci coś wrzuca, pomimo tego, że robisz coś dobrze, to zaczynasz w to wątpić. I poprosiłam rodziców na rozmowę. Jak już naprawdę jest tak, to wtedy proszę i zawsze jestem taka po prostu normalna, nie? Nie, że komuś mówię to czy to, ale widzę taką sytuację. Widzę, Państwu się nie podoba to. Nie robisz tego dla PR-u, tylko po prostu robisz, żeby faktycznie poznać problemy, tak? Tak, dokładnie. Ale jak to się skończyło? I powiem, że widzę, że bardzo dużo rzeczy Państwu nie pasuje. Dodatkowo to dziecko też zostało zdiagnozowane, że ma orzeczenie, więc wtedy już wchodzą różni specjaliści, musimy pracować indywidualnie. To już jest taka współpraca, gdzie my musimy sobie ufać, bo nie będzie tych efektów po prostu. Jasne. Te efekty nie będą widoczne. I pamiętam, że ci rodzice, ja mówię, że po prostu już widzę, że tak im się nie podoba, że ja proponuję, żeby po prostu się rozstać. Ale wiesz, żeby Państwo wybrali placówkę, która spełni Państwa oczekiwania, bo my nie spełniamy. I ja tego, powiem szczerze, że nie przewidziałam. Ta mama zaczęła mi się część, że ja ich wyrzucam z tego przedszkola. Na jakiej podstawie? Ojciec, z którym naprawdę bardzo często go widywałam, on zawsze był taki bardzo konkretny. Jest temat, załatwiamy. Też bardzo dziwne zachowanie. Mówię, że ja Państwa nie wyrzucam, ja chcę tylko nakreślić temat, że nam jest bardzo trudno z Wami teraz pracować. Nikt nie będzie za chwilę chciał pracować z Państwa dzieckiem, jak będziecie ciągle wszystkim podcinać skrzydła.
Co oni oczywiście zrobili? Tak, spotkanie zakończyło się w porządku, emocje opadły, tak, ale po tygodniu czasu złożyli wypowiedzenie i napisali skargi na nas wszędzie, gdzie to możliwe. Po czym oczywiście wszyscy przyszli, wszyscy nas znają, wiedzą, jak my pracujemy. Ja nigdy nie mam nic do ukrycia, więc odpisali tym państwu, no bo taka jest procedura w Polsce, tak? Nawet pani kurator do mnie dzwoniła i mówi, wie pani co, ta matka ciągle dzwoni, wyłączyli prąd, ona dzwoni, że nie ma prądu w przedszkolu, ale na całej dzielnicy na przykład nie było. No mówi, ja tak was dobrze znam, ale jak ona napisze na was skargę, ja będę musiała działać, no bo... I jeszcze powiem szczerze, co mnie zawsze dziwi, że jak jest ta skarga, to urzędnicy też chcą coś tam znaleźć, nawet tak, malutkiego, bo jak potem pójdzie kolejne odwołanie, to że jak coś znajdą, to będą bardziej bezpieczni. Trochę zabawne niestety dla mnie, ale no wszystkiego nie zmienimy, więc no taką mamy rzeczywistość. Po czym ten tato, jak dostał te wszystkie odpowiedzi, nie wiem, czy on myślał, że zamkną nam to przedszkole, napisał taką opinię na mój temat, że jestem wredna, że wyrzucam ludzi, na mój personalny. I ja pomyślałam wtedy, o nie, już miarka się przebrała, a na końcu jeszcze to jakoś tak sprostował, że on teraz ma bardzo duży problem, bo miał przedszkole, który miał blisko, a teraz ma problemy logistyczne, bo musi gdzieś to dziecko tam dowozić. No, kogo to jest problem tak naprawdę, no ale jakby okej. I nawet zaczęłam już składać pozew o zniesławienie, przygotowaliśmy to wszystko i na koniec powiedziałam nie. W sensie zostawiam, nie będę, nie pójdę, bo szkoda mi energii, mogę o wiele więcej rzeczy zrobić i zostawiłam to. Ale sprawy sądowe z pracownikami, bo też takie mam i nie będę mówić, że tego nie mam, to zawsze na nich jestem. I nigdy nie idę na ugody, jeżeli wiem, że to że też... racje są po twojej stronie. Że racje są po mojej stronie. I powiem dlaczego. Bo to też jest tam, nawet na Kośmińskim uczyli nas tak, jak przychodzili wielcy właśnie menadżerowie, dyrektorzy i mówili, że w korporacjach jest tak, że jak już widzą, że ten pracownik, to idzie się mu na wszystkie ugody, co on chce, to się podpisuje, żeby mieć spokój. I ja to rozumiem. Ale tak naprawdę czego my uczymy tych ludzi? Że mogą sobie na to pozwalać. Że mogą sobie bezkarnie. Na to, dokładnie. Ale ja rozumiem, że korporacja czy tam firma chce mieć spokój. Tylko ja miałam takie dwie sprawy i to w ogóle niesamowite, że w takiej mniejszej miejscowości, gdzie otworzyliśmy publiczne przedszkole, przyszła pani właśnie na stanowisko kucharz. W CV wszystko wpisane, tak, my wchodzimy tam dopiero na ten rynek, nie znamy takiego rynku, znamy tylko z dużych miejscowości, jak to wygląda. Pani po tam tygodniu zatrudnienia przynosi oczywiście orzeczenie o niepełnosprawności, jaka to ona jest chora, nie może tyle pracować. I jakby okej, to jakby jeżeli tak jest, to nie ma problemu. Ale potem się okazuje, że robi bardzo dużo błędów. Wiesz, na przykład, nie wiem, smaży naleśniki, bierze tą patelnię i dotyka ręki, nie? No i oczywiście, że to, wiesz, wypadek w pracy, no ale z jej winy. No i my widzimy, że po tym miesiącu czasu, no za duże wsparcie potrzebuje, no nie ma tych kompetencji samodzielny kucharz. Więc jej po prostu dziękujemy, że no niestety nie ma kompetencji na to stanowisko. Nie spełniła wymagań, tak? Tak, przepraszam. No i pani, i to w ogóle, ile ja się tam nauczyłam rzeczy. Ja chciałam być zawsze taka prawa, że ja składam jej wypowiedzenie ja i ona. No bo to jest takie, po co mają inni słyszeć, tak? A ona co, nie przyjmuje tego? Na drugi dzień na zwolnienie kadrowa mówi, no to wyślij pocztą, ja wysyłam pocztą. Teraz to wiadomo, ja jestem już, ale to jeszcze taka młoda dziewczyna, tam 20, nie wiem ile ja tam miałam lat, urodziłam wtedy moją córkę 8 lat temu, no to 26 lat, wiesz, no to przecież to jest takie ludzkie, no okej, pani się nie sprawdza, ale a ta pani bierze zwolnienie, ja wysyłam to, sekretarka wysyła to zwolnienie, jej to wypowiedzenie, a ona już jest na zwolnieniu lekarskim, czego my nie wiemy, wiesz. I w sądzie, no i teraz oczywiście prawnik mówi, no może warto zapłacić tę ugodę, po co przyjeżdżać. Mówię, no z jednej strony tak, bo ta ugoda jest taka mała, że jak ja mam jechać do tego Opola, do tego sądu, to paliwo, ten mój czas, ale z drugiej strony dlaczego ja mam, jak ja jeżdżę, bo to akurat było przedszkole w Nysie, jak ja jeżdżę do tej Nysy, jadę tam, wracam, a tą panią widzę ciągle spaceruje z psem i to jest jej sposób na życie, że ona ma z naszych podatków i pieniędzy. Ja się nie będę na to zgadzać. I oczywiście wygraliśmy tą sprawę, ona się odwołała, oczywiście też sąd, tylko że
takim ludziom wszystko można, bo ona przedstawi wszystkie swoje dokumenty i ma prawnika z urzędu, wiesz, wszystko jest pokrywane, ona nie ma żadnych kosztów, dlatego ona może się odwoływać. I to powiem szczerze, że jest to przykre, a co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że jak pierwszy raz byłam w sądzie pracy, to powiedział mi prawnik, pamiętajmy, że jesteśmy w sądzie pracy i sąd zawsze jest po stronie pracownika. Mówię, Założenie co? już na dzień dobry, nie? Że wiesz, że jakby, i to nie chodzi o to, bo ja nie lubię równego traktowania. Na przykład nie zgadzam się z tym, jak czasami przedsiębiorcy traktują ludzi z Ukrainy, jak przychodzą. Nie lubię nierównego traktowania. Tak, dokładnie, okay, tak, jasne, tak. Jasne. Ale no nie z takim przegięciem. I po prostu i takie rzeczy, i nie poddaję się, bo ja wiem, że to nie są, ta pani nie chciała dużych pieniędzy, tylko po prostu pokazywanie, że może. A potem się okazało, że to była jej trzecia sprawa. To był jej trochę taki sposób na życie. Okay. Nie, ale no właśnie nie możemy pokazywać, bo jak ja mówię cały czas o tym, że my jesteśmy autorytetem dla młodego pokolenia, to my pokazujemy, dajemy im wzorce. Mi chodzi też o to, że ja kiedyś zostanę z czegoś rozliczona i ja chcę mieć takie spokojne, wewnętrzny spokój i też twardy kręgosłup, jak słyszę. No to drodzy, skoro myśleliście, czy jeśli myśleliście, że prowadzenie przedszkoli czy żłobków jest takie proste, to już z tych krótkich historii Klaudyny no, wynika, że wcale tak nie musi być. No właśnie, zakładasz wtedy, cofając się do tego 2011 roku, pierwszą placówkę, to są Łobuziaki. O tej nazwie już mówiliśmy. Zresztą ja oglądałem zdjęcia twoich przedszkoli, więc ja bym się sam chętnie wrócił do takich miejsc i poprzebywał tam trochę, a na pewno cieszyłoby mnie tam to, gdyby tam moje dzieci się wychowywały i wzrastały, bo są pięknie urządzone te przedszkola, właśnie z tymi dedykowanymi strefami. Już nie mówię o tych placach zabaw, bo to jest chyba taki twój konik. No ale co tam ci się zaczyna podobać, że ty zaraz myślisz o tym, że może być kolejne przedsięwzięcie, kolejna placówka, że to z tego jednego przedszkola, które zbudowałaś, zaczyna się robić jakaś sieć pomału. Mhm. Wiesz, to trochę tak, wynika z tego, że przychodzą do nas rodzice i mówią, jejku, tu w przedszkolu jest tak super, już mamy mniejsze dziecko, otworzylibyście żłobek, mamy ogromne listy rezerwowych, nie przyjmujemy tych dzieci. W pewnym momencie w Wrocławiu dzieje się taka sytuacja, że no jest tyle tych dzieci, jest ogrom tych dzieci nieprzyjmowanych i to nawet było aż takie trochę niesmaczne, że przychodzili do nas ludzie, którzy mówili, to ja zapłacę ileś więcej, proszę mnie przyjąć. Pamiętamy te czasy wyżu demograficznego, tak, problemu z miejscami, nie? Tak. Ja mówię, że to nie o to chodzi, ale niestety tej prywatnej edukacji się dostawało za to, że nie było tych miejsc. No bo każdy myślał, jak prywatna, to przychodzę i mnie przyjmują z otwartymi rąkami i co ja mówię, to oni robią. No ale to niestety też tak nie wygląda. Więc tak, rozwijamy się przez to, że przychodzą do nas rodzice, cieszą się z naszych usług i to robimy. Dodatkowo czerpiemy też z różnych projektów unijnych, które akurat wchodzą właśnie na rynek. I też moje dzieci są w tym, więc ja też w tym wieku, tak? Tak. Więc dla mnie też ta edukacja była ważna po to, żeby stwarzać miejsca dla swoich dzieci. Właśnie. Tak też stworzyłam w ogóle szkołę, ale ze szkoły się wycofałam po tym, jak uznałam, że już to nie jest miejsce dla mojego syna, bo był do 3. klasy. Okay. I ta szkoła dalej trwa pod inną nazwą, bo to była szkoła Łobuziaki. Ale też to właśnie zrobiłam tą szkołę po to, że wiedziałam, że mój syn kończy edukację. Na pewno nie chciałam, żeby szedł do tej przepełnionej publicznej szkoły dwuzmianowości, gdzie nie ma infrastruktury, gdzie pani dyrektor zmierza się z takimi problemami i to trochę uważałam, że no niestety system zawalił, ale moje dziecko nie chce, żeby było trochę takim... Frycołym dostawało. Dokładnie. Więc stworzyliśmy tą szkołę. To był też ciekawy czas, ale uznałam jednak przez ten czas... Że trochę wychodzi poza specjalizację twoją, tak, prawda? Tak, dokładnie. Inny obszar, inni nauczyciele też, tak, większy obszar nauczycieli, też inna edukacja. Więc jak już zobaczyłam, że mój syn też nie do końca ta edukacja już w 3. klasie była dla niego, że musimy mu dać więcej benchmarków i jakby większy w ogóle
większą liczebność grup, klas, bo jego to motywuje, bo każde dziecko jednak jest inne. Ktoś lubi być w mniejszych grupach, w mniejszym środowisku, się czuje bezpiecznie, a ktoś jak lubi doświadczać i mieć wyzwania te wyżej, to musi widzieć, co tam jest. To skąd ty w ogóle wiedziałaś w tamtych czasach, że czego ci potrzeba, żeby skutecznie rozwijać biznes? No bo to już był biznes. Czy te umiejętności nabywałaś w praktyce, czy ktoś ci mentorował, ktoś doradzał? Byłaś ciągle bardzo młodą osobą. Wiesz co, ale chodzi ci o ten czas studiów, czy tego rozwoju? Nie, tego już rozwoju, już po pierwszej placówce, kiedy zaczęłaś myśleć o kolejnych, jakby cały czas robiłaś to zgodnie z dobrymi intencjami tego, jakie miałaś wyobrażenia, ale no, trzeba było posiadać też bardzo konkretne umiejętności, umieć zarządzać ludźmi, organizować projekty, prowadzić jakiś marketing, prawda, rekrutować i tak dalej. Tak. Wiesz co, ja ogólnie bardzo lubię się uczyć. Okay. Ja też jak widzę, że coś się dzieje, jadę na to wydarzenie i czerpię też jak najwięcej. I lubię uczyć się od tych, którzy są ode mnie wyżej. Mnie to po prostu bardzo motywuje. Wow, ten zrobił to ja może też mi się to uda, albo czegoś się od niego nauczę. Ja zawsze po prostu tak, a ta edukacja rozwija się tak, jadę na to szkolenie, tego poznam, jadę na ten kurs po prostu. I to gdzieś, ale to też chcę powiedzieć, bo czasami ludzie mówią, jak ty to w ogóle robisz, nie? Masz przecież 2 dzieci, dom, tutaj ten biznes, ale ja też przez pewien czas, nawet jak to była inwestycja w mojego syna, który się urodził, ja prowadziłam już ten biznes, bo to było w 2013 roku, w ogóle go rozkręcałam. Ale dla mnie priorytetem był biznes i syn. Czyli w sensie, jak on się kładł spać o 20, to ja pracowałam, jak byłam z nim, to byłam z nim. Ale nie było czasu na to, że kosmetyczka, jakiś fryzjer, wiesz. Jak ja wychodziłam z nim na spacer, ja byłam najgorzej wyglądającą matką, które spacerowały. Ale dla mnie byłym efektem to, że długo spacerowałam z moim dzieckiem i w ogóle, ale uważam to jako inwestycję, bo to, ile ja poświęciłam do 4. roku życia bycia z nim na dywanie, z książkami, z jego rozwojem, tu basen, tu angielski razem robimy, czy takie rzeczy, ale no na pewno wtedy mój obszar został bardzo, jakby moja osoba, czy dbanie o siebie zaburzone. Ale na pewno, co jest takie dla mnie ważne, że zawsze uczę się od tych wyżej i szukam sobie takiego mentora, to trochę jak w szkole, bo ja jestem też zwolenniczką pedagogiki Jaspera Julla i on mówi, że wystarczy jeden mentor w życiu, który może cię wyprowadzić z wielu twoich rzeczy. I ja szukam zawsze takich mentorów, takich nauczycieli. I jak już się go widzę, dlatego właśnie chciałam pójść na Koźmiński potem. To w ogóle pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna to też było coś takiego, że ja tam poszłam dlatego, bo chciałam zobaczyć, jak oni kształcą ludzi, których ja zatrudniam. Ja w ogóle tą pedagogikę robiłam w rok, 2 lata, indywidualnie, czyli uczyłam się na każdy egzamin sama. I mnie przeraziło, wiesz co najbardziej? Że jeden egzamin tylko miałam, kiedy nie zaliczałam tak po prostu twarzą w twarz. Więc ja musiałam być przygotowana do każdego, no bo ja nie mogłam ściągać. Jedna pani z psychologii zaprosiła mnie na egzamin, taki po prostu do auli. I weszliśmy tam i pani mówi, proszę, żebyście się tam rozsadzili, 2 miejsca tam zawsze mają być wolne i jak w górę idą, to też 2 miejsca wolne. My dzieliliśmy się tam przez 20 minut. Pani sprowadzała z góry pytania tych studentów do mnie. Nauczyłaś się? Masz ściągę? Ja tam tak siedzę i ja myślę, no nie, ja jestem na innym etapie. To jest normalne, że ja chcę się tego nauczyć. Tej wiedzy, chcę ją posiąść. No dokładnie. Ja tu nie przychodzę po to, żeby ściągać. I to była dla mnie taka porażka, w takim sensie, wiesz, że ja pomimo tego, że tyle robię i jeszcze uczę się na te egzaminy, bo chcę się tego nauczyć, a tutaj po prostu przychodzę na jeden tylko taki egzamin, gdzie mnie zaprosiła ta pani i widzę taki rozstrzał. No więc to też jest takie motto, że no my jak będziemy od siebie wymagać, będziemy wyżej, a jak będziemy chcieli tak jak wszyscy po prostu ściągać, to jest taki przykład tylko tego, nie? No to... Przytoczyłaś zresztą przykład Julla, ja przeczytałem wszystkie jego książki. Moi koledzy patrzyli na mnie trochę z przymrużeniem oka, ale powtarzałem wtedy, kiedy moja córka była w tym wieku, że człowiek jest najmądrzejszy od 2 do 8 roku życia i bardzo istotną rolę odgrywają właśnie między innymi rodzice świadomi tego, że jaki to czas i tych inwestycji, które mogą poczynić
Ty też nie bałaś się pełnić różnych ról, no bo sama mówiłaś nieraz w wywiadach, że szczególnie na początku tej swojej drogi pełniłaś każdą z możliwych, od sprzątaczki na pani dyrektor i właścicielce kończąc, prawda? To też chyba cenne doświadczenia, nawet po to, by wymagać później od swoich współpracowników, by skutecznie realizowali zadania. Tak, no to było bardzo cenne. Dzisiaj się płaci za to bardzo dużą cenę, kiedy pracownik przychodzi na przykład do firmy konsultingowej i musi z założenia przejść wszystkie szczeble czy różne działy, departamenty i posmakować życia zawodowego tam, w tamtym wymiarze, w tamtym charakterze. My jako przedsiębiorcy, jak zaczynamy swoje biznesy, jesteśmy skazani trochę na to, by szczególnie na początku pełnić wszystkie istotne role. No tak, ale to też trochę czyni, ja na przykład bardzo cenię ten okres, bo to właśnie czyni nas tym ekspertem, bo ja nie mam takiej sytuacji, że mnie coś zaskoczy w swojej pracy. Wiadomo, bo to przeżyłaś, bo tak, tego spróbowałaś. Dokładnie. Wiadomo, że już na pewno nie będę na grupach bawiła się z dziećmi tak jak moje panie, które robią to cały czas z mojego zespołu, bo już dawno tego nie robiłam i pewnie te moje kompetencje byłyby na słabym poziomie. Ale właśnie przez to, że przechodzisz przez wszystko i przez dokumenty, przez te wszystkie rozliczenia, to właśnie nic cię nie zaskakuje cię to po prostu. Ile dzisiaj masz placówek? Teraz jest tak, że mamy 6. Właśnie od stycznia otwieramy kolejną w Wadowicach. Potem od września w Katowicach i jeszcze teraz 2 analizujemy. No to rzeczywiście budujesz sieć i tą siecią zarządzasz z Wrocławia, tak? Tak. To jest chyba jakieś wyzwanie też, no, jeśli mówisz o Wadowicach czy o Katowicach chociażby, no to są placówki w jakiejś odległości od domu. To jest chyba kłopot, by pilnować tego standardu i dobrej jakości tam. Tak czy nie? Wiesz co? To jest taki trochę franczyzowy model? Nie. Jesteś właścicielką. Jestem właścicielką, tak, dlatego że ja pisałam pracę właśnie na studiach licencjackich właśnie o franczyzach w Polsce, jak to wygląda i w ogóle weszłam w jedną franczyzę, bo chciałam robić sobie dywersyfikację biznesu. Ale jak jeździłam, akurat były restauracje, ja nie sprawdziłam wszystkich modelów franczyzowych też, żeby było jasne, ale mnie to przeraziło, w sensie, że była taka słaba jakość, bardzo dobra reklama, ale to jak czytałam książki te ze Stanów, które mówiły o modelu franczyzowym, jaki one miały cel, wynieść markę i jej misję i wartości na samą górę. A tutaj to trochę, bynajmniej te, co oglądałam, wyglądały tak, że tak, teraz wszystko od nas weź, ulotki, produkty, to, zapłać nam tyle. A ludzie, jak jeździłam, bo nawet miałam przejąć tam 2 takie restauracje, to na przykład robili to jedzenie z najtańszych produktów. Mimo opisanych standardów. Dokładnie. Tak? I to mnie trochę przeraziło. Ja nie mówię, że każda franczyza tak wygląda, bo też nie chcę, żeby tak to wybrzmiało, ale wtedy, kiedy jeszcze pisałam tą pracę, trochę jeździłam, potem mnie to bardzo, w ogóle zawsze kupiłam ten miesięcznik franchising, mnie to tak interesowało, która wchodzi, która nie, biznes ja w ogóle bardzo lubię. To pomyślałam, że i bardzo dużo osób mi mówiło, wejdź model franczyzowy, wejdź model, rób z tego super biznes, tak, ucz tam tych ludzi i w ogóle po co masz to robić. Na razie, może też to jest moja głowa nie jest na to gotowa, ale po tym, czego doświadczyłam, nie chciałabym dawać komuś to, co wypracowałam. Musiałabym go naprawdę dobrze znać. I komu ja teraz na przykład, ja mam koordynatorów jakby takich Czyli regionów. osoby, które są przeszkolone jednak u Ciebie, działają pod Twoim szyldem, tak? I z tą wiedzą i z tym doświadczeniem jadą i pilnują tego standardu na placówce. Dokładnie, tak. I tutaj jestem pewna, bo niestety, kurczę, nie chciałabym tutaj kogoś urazić, ale my jednak jeszcze często w Polsce nie chcemy zainwestować, tylko chcemy wyciągać. A to też nie o to chodzi. Jak nie zainwestujesz, nie wyciągniesz. Ja widzę, jak ja udzielam tych konsultacji indywidualnych ludziom, którzy chcą otworzyć albo chcą prowadzić biznes, przeważnie edukacyjny. I jak pani mi mówi, ma tam 3 żłobki, ale ona nie zapłaci
ileś za konsultację ze mną, bo uważa, że jest za droga, ale nie wie, ale daje mi tyle pytań na przykład. Ja jestem coachem, więc przeżywam dokładnie te same doświadczenia. No, tak? Dokładnie. Ktoś wątpi, czy mógłby zainwestować w jakąś nową wiedzę czy doświadczenie, bo może być drogie, ale przy okazji cały czas traci pieniądze. Właśnie, dokładnie tak. Nie? Albo ten swój czas, bo on przez to, że ciągle siedzi, czyta to wszystko, to nie ma czasu potem, rozwijać się. To. Tak, a ja raczej wychodzę z tego założenia, że ja bardzo lubię jasno się rozliczać z ludźmi, którzy wnoszą coś w mój biznes i od których się uczę, bo ja nie jestem w stanie być dyrektorem marketingu, dyrektorem finansowym. Jest wiele dziedzin, na których ja nie mam naprawdę pojęcia i teraz co, ja mam się tego uczyć? No nie, ja muszę znaleźć kogoś, kto jest po prostu najlepszy. Ja w ogóle lubię dokładnie. Oczywiście nie zawsze to też idzie w parze z jakością, bo też ktoś ma super reklamę i PR, potem się, okazuje, że ta współpraca nie do końca wygląda tak, jakbyśmy sobie chcieli. Ale to też się cały czas uczymy. Ale jednak dla mnie to jest bardzo ważne. Na przykład teraz mamy tak, że w każdej placówce firma, która zajmuje się dekoracjami, zrobiła nam dekoracje świąteczne. Takie naprawdę super. I ktoś powie, ale bez sensu, po co to w ogóle? Po co? Mogłaby na przykład, nie wiem, dołożyć pracownikom na przykład, nie? Tylko jak my nie nauczymy, to jest coś, co robi klimat. Dzieci przychodzą, one się już uczą tej estetyki, nie tej byle jakości, bo u nas jest jeszcze dużo byle jakości. I potem trudno oczekiwać na przykład ktoś mówi, ale zobaczyć można kogoś z tego kraju, z tego jak. No bo tak, bo jak ktoś go nie uczył tego od początku, takiej pielęgnacji, właśnie tego, że ta estetyka jest ważna, że to, z kim przestajesz, z czego korzystasz. Ale rozumiem, że to są już teraz Twoje biznesy, Twoje pieniądze, Twoje decyzje, prawda? Tak, Nikt nie może stanąć im naprzeciw. To jest dochodowy biznes? Dochodowy. Okej. Jesteś zadowolona z tych wyników, które generują te placówki? Czy to jest tak, że jakiś break-even się osiąga z czasem? Czy najpierw musisz więcej zainwestować i potem czekasz na zwrot? Mogę Cię zapytać o te tajniki, o szczegóły? Jasne. Znaczy, ja mam też tak, to też było, że dla mnie jest ważne, ten biznes to jest takie moje dziecko. Tak, ja w niego inwestuję tak jak w swój dom i w swoje dzieci. Czyli czasem emocje grają jeszcze jakąś rolę? Dokładnie, nie tak. Tylko biznesplanem? Tak, dokładnie. Więc dla mnie to, ja też nie mam takiego przywiązania do takich, jak to powiedzieć, że są ludzie, którzy wchodzą na jakiś poziom i mówią, nie, teraz to już muszę mieć tylko plecak z Prady, taką torebkę, to nie jest... Nie spodziewasz się zysków za rok i one mają być spektakularne, czyli tylko patrzysz bardziej długofalowo na to, jako właśnie takie rozwijane dziecko i tu dziecko ma podwójne znaczenie. Tak, ale powiem w ogóle, co to może być cenne dla ludzi, którzy, nie wiem, będą otwierać swoje biznesy i je prowadzą. Co chyba najbardziej spowodowało i mnie rozwinęło, bo ja w głowie nie chciałam sobie jakoś tak otworzyć się na to, że będę rozwijać sieć na skalę Polski. Ja mówię, jak ktoś mi to mówi, tak to robisz, że przecież to twoje przedszkole we Wrocławiu, no to w Polsce praktycznie taki, kupiłaś te lokale, bo ja też w ogóle byłam za tym, że ja wszystkie lokale po prostu chciałam kupić, że jak będę, bo to jest bardzo duża inwestycja. Na własność. Tak, na własność. A były różne sytuacje takie, że na przykład, nie wiem, ktoś wynajął lokal, widział, że biznes komuś idzie, wypowiedział i zaczął prowadzić, nie? No takie mało etyczne, nie? Ale się działo. Więc ja uważałam, że jeżeli mam tyle zainwestować, to muszę to kupić. I ja kupowałam po prostu te lokale. Ale właśnie przełom to był taki, że raz, że otworzyłam sobie głowę na to, że rzeczywiście to, co robię, jest dobre i że fajnie, żeby więcej ludzi w Polsce miało do tego dostęp, a nie tylko gdzieś tam na tym małym, lokalnym obszarze. A druga rzecz to taka, że zmieniłam ten swój model biznesowy, że wynajmuję, a nie kupuję, bo to mi pozwala się bardzo szybko rozwijać, dlatego że nie muszę zainwestować tyle pieniędzy po prostu. I to jest też tak, że ja każde pieniądze, które zarabiałam, pytasz się właśnie, czy można z tego zarobić, to kupowałam te nieruchomości po prostu. Więc ale to bardzo zaowocowało, nie? Bo w pewnym momencie mogłam je sprzedać, część tych nieruchomości i mogę przez to teraz bardzo szybko nabywać działające przedszkola. Będziesz jak McDonald's. Tak naprawdę największą wartością tego biznesu nie są wcale hamburgery, tylko nieruchomości, które znajdują się w rękach właścicieli. No super. A tak wracając do
tego bo to z marketingowego punktu widzenia mnie bardzo interesuje, to gdybyśmy jeszcze zechcieli wrócić na chwilę do tego, dlaczego właśnie do Twoich placówek warto wysyłać dzieci, bo co tam takiego jest? Poza tym Julem, którego bardzo dobrze znasz, tymi placami zabaw, które są oryginalne, innowacyjne i takie bardzo Twoje autorskie. Dlaczego? Na co rodzice powinni zwracać uwagę? Czyli Twoi klienci, prawda? Bo to jest ta grupa, do których adresujesz ten przekaz. Co takiego w przedszkolach, w najprzedszkolach jest, czego nie ma nigdzie indziej? Na pewno wprowadziliśmy teraz od września własny program umiejętności miękkich. I on polega na tym, że raz w miesiącu, czy nie raz w miesiącu, przez cały miesiąc omawiamy jedną kompetencję. Nasze panie psycholożki mają mentorkę psycholożkę, która wprowadza ich do tego tematu, przygotowują razem całe konspekty i na zajęciach opowiadają, robią tylko tą jedną kompetencję. Tak jak na przykład we wrześniu to wiadomo, adaptacje, dzieci wracają, ale w październiku było rozpoznawanie emocji, teraz w listopadzie regulowanie emocji, super. potem praca zespołowa, empatia. I chodzi o to, żeby w tym miesiącu zarzucamy dzieci tą kompetencją przez gry, zabawy, robimy webinar dla rodziców, co my robimy w przedszkolu, co oni mogą zrobić w domu i w ogóle po co to jest potrzebne. Bo niestety nie mamy jeszcze trochę takiej świadomości, że te umiejętności miękkie są bardzo ważne, bo to jest trudno... Już się tam kształtują w tym wieku, tak, prawda? Dokładnie, bo to jest trudno wymierzyć i dlatego my wolimy mieć efekt taki, nie wiem, zjadło tyle, zupę zjadło. I to jest efekt, tak? Zjadło, nie zjadło. Było na dworze, nie było. To jest łatwe. Dlaczego nie zjadło? A co tam nie tak? Tak, dokładnie. A może w ogóle ten dzień, czy ta okoliczność, z jaką spotyka się dzieciak, jest przeszkodą? Super. Tak, czyli to jest to, co nas wyróżnia. Teraz w ogóle dopracowujemy ten program, bo stwarzamy właśnie, teraz jesteśmy na etapie stworzenia książek do każdej kompetencji, dodatkowo piosenek i przedstawienia teatralnego. Chodzi mi o to, ludzie się ze mnie śmieją, ale mi chodzi o to, że skoro są reklamy i Kinder mogło zrobić, że Kinder mleczna kanapka jest zdrowa i ludzie masowo dawali dzieciom ją do szkoły, może teraz świadomość się zmienia, to my zrobimy, że umiejętności miękkie staną się w naszych dzieciach, tych wychowankach po prostu czymś naturalnym i te wszystkie kompetencje, nad którymi chcemy pracować. Rozumiem, że to Cię w ogóle nie rusza, ludzie się śmieją z innowatorów, bo po prostu nie rozumieją tej drogi, którą podążają. Dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga to na pewno to, że wprowadziliśmy do naszych placówek program dwujęzyczny, czyli mamy grupy dwujęzyczne. Nie wszyscy muszą w nim być, bo nie każdy to czuje, może sobie rodzic wybrać, ale są takie grupy i one polegają na tym, że jest nauczyciel, który mówi po polsku i który mówi po angielsku. I dzieci naturalnie uczą się tego języka. I ja wiem, że na przykład jak pojechałam ostatnio na Wilanów, to po prostu tutaj w Warszawie, to jak na Wilanowie nie ma przedszkola międzynarodowego czy dwujęzycznego, to jest w ogóle śmiech, ale jednak Polska wygląda inaczej i z czym my się teraz zmierzamy, przejmując w ogóle niektóre działające placówki, to z tym, że ludzie mówią, że to nie jest wartość, że dwujęzyczność nie jest wartość, że to są za małe dzieci, że będą miały problemy logopedyczne, gdzie ja im tłumaczę, że moja rodzina jest dwujęzyczna, gdzie to jest dla mnie bardzo bliskie. Moje dzieci już mówią praktycznie w 4 językach. Bo czyli? Mąż mówi po rosyjsku, wchodzą do szkoły właśnie międzynarodowej, czyli po angielsku i jeszcze uczą się hiszpańskiego. Więc i to naprawdę tak bardzo naturalnie, bo w szkole to jest naturalne, tam nikt ich tego jakby nie zmusza, bo po prostu też jest drugi nauczyciel, który mówi po angielsku. W domu mąż mówi do nich po rosyjsku, więc oni też muszą tak mówić. A hiszpański to sobie trochę sami wybrali, bo syn przez piłkę nożną, więc jakby tak uczy się tego. w Barcelonie albo w Realu Madryt. No, może już trochę mu to zaszło, kiedyś marzeniem było złota piłka obrońcy. Tak? To warto mieć takie marzenie. Tak. Że my przedsiębiorcy powinniśmy być trochę jak dzieci, czyli też nie bać się próbować różnych rzeczy, różnych biznesów, różnych inicjatyw i projektów, a potem decydować się na zrobienie tego bardzo konkretnego przedsięwzięcia. Co ty na to? Tak, zgodzę się tutaj z Tobą. No to super. To idziemy dalej, a powiedz jeszcze mi proszę... To w ogóle te wyróżniki tylko, tak? O właśnie, tak, to jest ich więcej. Tak, jest ich więcej, tak. Czyli powiedziałam o tym, że właśnie ten własny program umiejętności miękkich, grupy dwujęzyczne, które dają możliwość... Place zabaw. Tak, place zabaw, które teraz właśnie tworzymy, byliśmy za tymi naturalnymi. To jest w ogóle też ciekawa sytuacja, bo ja mieszkając przez pewien czas w Berlinie, kiedy urodziłam właśnie drugą córkę i mąż dostał tam taką dobrą pracę, której w Polsce jeszcze nie było, ja powiedziałam, dobra,
dobra, Berlin, ja tak męża pcham, musimy spróbować takiego życia hybrydowego. Ja będę sobie przyjeżdżać do Wrocławia 3 godziny i raz będę w miesiącu przez tydzień, będę wszystko tu załatwiać, a tak zdalnie będę robić, a i tak z córką rok i tak musiałam w tej pracy być mniej, więc byłam z córką w domu, więc tylko online'owo. I tam właśnie zobaczyłam to Lego, które wprowadziliśmy, Lego Education. Lego Education Master. Tak. Nie wiem, czy starsi by nie chcieli skorzystać. Dokładnie. To jest super w ogóle metoda, taka bardzo kreatywna. I te place zabaw. Jak ja tam chodziłam ze swoimi dziećmi, w sumie no córka była malutka, to nie, ale syn. To my tyle siedzieliśmy na tym placu zabaw, ale to dla mnie było niesamowite, że wiesz, te dzieci biegają boso, tyle tego drewna, woda. On potrafił 2 godziny, bawiliśmy się. Robisz babeczkę, ja kupuję, teraz robisz to, robisz... I po prostu przyjechałam, jak wróciłam i sobie zaczęłam myśleć, że te nasze place bardzo ograniczają. Wiesz, zjeżdżasz, wchodzisz, pochuśtasz się na tym wujaku, na tej sprężynie i schodzisz. I nie masz, wiesz, i to jest takie, że niby jest fajny plac zabaw, ale on cię bardzo ogranicza, bo daje skoczysz ci... go w 10 minut. Tak, i co dokładnie. Potem, Potem te dzieci wymyślają, a ten się od spodu podwiesi na tych na przykład linach, którymi tam ten ze zjeżdżalni to już z tej strony wchodzi, bo i są jakieś tam wypadki czy coś, więc no wiadomo. I wtedy pomyślałam, matko, ale jak chciałam wprowadzić te naturalne place zabaw, to się okazało, że to jest trudne. Dlatego, że nasze wszystkie sprzęty mają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. A to, co my chcieliśmy zrobić, czyli jakieś drewniane przeszkody, hamaki, właśnie te wszystkie tory wodne, tak kuchnie błotne, no to okazuje się, że sanepid, jak ja tu w ogóle mówiłam pani w sanepidzie, ona ojej, ta higiena, jak my do tego podejdziemy. I ja znalazłam na to sposób, że okazało się, że znalazłam panią, która zaprojektowała nam ten plac zabaw, potem firmę w Warszawie, która daje certyfikację tego placu zabaw, ale dla sanepidu było to po prostu takie coś, nie wiem, ale wie pani, że tego będzie więcej, bo świadomość się będzie zwiększać i nikt nie będzie chciał tych plastików po prostu, które gdzieś tam są kolorowe. I właśnie i te place zabaw dla mnie są takie ważne. A taką kolejną rzeczą jeszcze, to nas wyróżnia, to też to, że chcemy mieć, żeby w każdej placówce był logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, bo uważam, że taka holistyczne zaopiekowanie się tymi dziećmi no jest po prostu bardzo ważne i też wpływa na ich rozwój. I co jeszcze jest zawsze dla mnie ważne w edukacji, to żeby za dane kompetencje odpowiadały osoby, które mają do tego przygotowania. Świetnie. Bo u nas trochę w pedagogice wygląda tak, że za edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna to jest jedna pani, która musi się znać na wszystkim. Tak, a wiadomo, że nikt nie zarazi cię do sportu, jeżeli sam tego nie robi. Albo jak nie ma słuchu, czy lubi disco polo, to będzie z dziećmi robiła przedstawienia, piosenki z disco polo, bo po prostu to jest to, co ta pani na przykład lubi. I to nie chodzi o to, żeby teraz zmieniać jej upodobania muzyczne, tylko chodzi o to... Poszerzyć spektrum możliwości. Poszerzyć spektrum, ale też dać dzieciom tych ludzi, którzy to naprawdę czują, którzy umieją grać na tych instrumentach, którzy czują muzykę, którzy lubią sport, którzy lubią taniec, którzy lubią piłkę nożną, żeby oni ich zarażali po prostu, nie? No to kiedy otwierasz placówki w Warszawie? No moi znajomi już pytają. Tak, myślę, że teraz jesteśmy na etapie rozmów, myślę, że od września albo stycznia. Oż ty, super, kibicujemy. A powiedz proszę, czy widzisz na przestrzeni lat, że ten rynek się jakoś zmienia? No bo kiedy ja chodziłem do przedszkola, dobra, nie będę szedł tam drogą, dawno temu, to rzeczywiście no, wymagania w kontekście odżywiania, czy właśnie współpracy z opiekunką, bo to najczęściej były panie, pewno to się nie zmienia, nadal w większości w przedszkolach pracują panie, no były zasadniczo różne. Widzisz, tak z roku na rok, z dekady na dekadę, że ten rynek się zmienia, jest bardziej świadomy. No na pewno wymagający stają się trochę też rodzice, znacznie bardziej niż kiedyś, prawda? Mhm. Znaczy tak, myślę, że na pewno zwiększa się świadomość, w ogóle dostęp też, ten rynek edukacyjny się zwiększa, tak? Podcasty, dostępne książki, może reklamy są trochę bardziej świadome. Ja nie oglądam telewizji, więc no nie powiem tak konkretnie jak jest, ale z tego co widzę. W telewizji czasem bywasz. Czasem. Widziałem. Ale właśnie ale też chcę powiedzieć, i to jest ważne, że my często jesteśmy w takiej bańce. Jest sobie Warszawa, są sobie miasta wojewódzkie. My myślimy, że jest wszędzie tak samo. Okay. Ale jak ja wchodziłam na rynek małych, powiatowych miast, albo nie wiem, doradzam tam,
to tam naprawdę jest jeszcze dużo do zrobienia pod takim względem, że jeżeli te podstawowe potrzeby nie są zaspokojone i ta piramida potrzeb po prostu Maslowa, właśnie te podstawowe rzeczy nie są zaspokojone, to tam żaden rodzic nie będzie myślał o tym, że to jest, że edukacja jest ważna. Jasne. Bo jeżeli on ma problem, wiesz, z opłatą jakichś podstawowych rzeczy, tu chce dostać coś z MOPS-u, tu są problemy, jakieś niebieskie karty i inne rzeczy, to tam nie ma przestrzeni. Ale i też trzeba pamiętać, że takich miejsc jest naprawdę dużo. I pomimo tego, że to się na pewno zmienia, idzie też niż demograficzny, więc trochę też ten rynek się zdywersyfikuje. No właśnie, a propos, czy ty musisz zabiegać o te dzieciaki, tak jak, nie wiem, firmy rekrutują pracowników i walczą o najlepszych? Czy masz nadpopyt tutaj na tym rynku w tej chwili i nie masz tego bólu, że możesz nie mieć wypełnionych placówek w pełni? Wiesz co, to jest tak różnie. Na razie jest okej. Tak. Ale też jakby myślę, że ten rynek trochę tak, on sam się ustabilizuje, bo powstało bardzo dużo miejsc, gdzie jak był ten wyż demograficzny i brakowało, to po prostu ludzie chcieli mieć tylko miejsce, więc bardzo dużo takich powstało. I takie niektóre rzeczywiście obserwujemy, że się zamykają, tak? Bo ktoś nie miał pomysłu na to, tam sobie pracowali, ale jak już trzeba coś więcej, one nie wiedzą do końca, jak to zrobić. I idzie też ten taki rynek, że rodzic jest teraz bardziej świadomy i zdaje sobie sprawę, jak ta edukacja w wieku przedszkolnym jest ważna, więc on zainwestuje w te pieniądze, bo mamy różne kategorie rodziców. Są rodzice tacy, którzy uważają, że płacić co miesiąc za dziecko, to on jak będzie płacił przez cały rok, to ma wakacje, więc po co? Woli jechać na wakacje. Albo powie, że odłoży i kupi mu, on będzie spłacał mu kredyt, na przykład, bo wziął mieszkanie, tam je wynajmuje, czy tam dopłaca do niego i on, jak będzie miał tam 18 lat, dostanie mieszkanie. Tylko w sumie co mu z tego mieszkania? No jakby fajnie, że będzie miał jakiś start. Ja na przykład takiego nie miałam. Chociaż nie wiem, co jest lepsze czy gorsze, bo może właśnie jakbym miała lepszy ten start, to może bym tak nie pracowała tyle. Jak ten człowiek będzie miał w głowie jako w wieku 18 lat właściwe idee, myśli, przekonania czy wiedzę, to on sobie na to mieszkanie sam szybko zarobi. Dokładnie, nie? Tak. I pytanie, czy w ogóle są potrzebne mieszkanie własnościowe, nie? No bo to też jest takie bardzo nasze. No mi się to na przykład mieszkanie w Niemczech mi bardzo dużo pokazało, że ja wiem, że są różne... Nie mieszkanie w rozumieniu posiadania tam nieruchomości, tylko przebywanie w tym. Przebywanie, dokładnie, tak, źle to określiłam. Ale właśnie nam mi pokazało, że ci ludzie po prostu są tu i te. Oczywiście też nie wszyscy, ja mieszkałam w Berlinie, w jakiejś dzielnicy, więc to głównie obserwowałam. Nie chcę powiedzieć, że tak żyją właśnie cała społeczność niemiecka, ale oni po prostu, ja byłam pod wrażeniem, jest restauracja, są śniadania dla rodzin z dziećmi, jest przedstawienia dla dzieci i oni tam idą. Wszyscy są zaangażowani, żyją. Tak, dokładnie. I oni żyją, a nie ma czegoś takiego, nie no dać tam 20 zł, no teraz wiadomo, nie te czasy, ale wtedy tam było chyba 5 euro, 7, ale było 8 lat temu, to też było inaczej. Ale że to jest też, bo to jest wartość, wspólny czas, prawda? Bardzo uważni, świadomi rodzice, ale także wielu przedsiębiorców, którzy tutaj było w studio przed Tobą, mówili, że najlepsze inwestycje, jakie mogli poczynić, to są właśnie inwestycje w ich dzieci, ich własne dzieci. No dobrze, no to tak załatwię jeszcze prywatę. Jak Cię tutaj mam jako edukatorkę, to dożyjemy takich czasów, bo mnie to pytanie cały czas prześladuje, że dzieci w Polsce będzie się rodzić więcej. Oj, myślę, że to jest takie trudne pytanie i złożone, nie? Że... Nie jesteś optymistką, w każdym razie coś słyszę. Wiesz co, może, jak to powiedzieć, może, bo ja też jestem za tym świadomym rodzicielstwem, nie? Że nie chodzi o ilość. Nie chodzi o ilość, tylko chodzi też o jakość, żebyśmy mieli czas dla tych dzieci, żebyśmy byli zaopiekowani emocjami i tutaj w ogóle. Ja wiem, że to jest bardzo ważne, ale myślę, że ja powiem Ci, że bo ja tak, lubię w ogóle wspierać, no przepraszam znowu, ale lubię w ogóle... To dzwonią Ci właściciele tutaj z Warszawy tego przedszkola, żeby tam, dopiąć deal na wrzesień. Tak, i lubię właśnie
obserwuję też kobiety, środowisko kobiet, jestem czasami na jakichś konferencjach, tak sama założyłam przestrzeń dla kobiet, aby je trochę wspierać. Przez pewien czas to było wstrzymane przez moją operację, od stycznia znowu z tym ruszam, ale więc to obserwuję i takie różne trendy. Jedne trendy takie, że świadoma mama, przeżyj teraz swoją młodość, urodzisz dziecko w wieku 40 lat, nie będziesz taka młoda, już się wyszumisz, dokładnie i wtedy poświęcisz ten czas taki odpowiedni tym dzieciom. Nie będziesz tych emocji złych na to dziecko gdzieś tam przenosiła. Tutaj. Z kolei mamy bardzo duże alarmy, które biją, tutaj nawet Musk, takie wielkie konferencje, prawda, żeby tych dzieci było coraz więcej. No i znowu ta polityka, to nie wiem, dla mnie za dużo światów różnych takich, naprawdę różnych, trochę takich mówiących, że kobieta ma być trochę też mnie... Kurczę, nie chcę tego źle wyrazić, ale trochę idziemy w taki, że teraz, że te kobiety były ciągle gorzej traktowane i teraz te kobiety mają tutaj pokazać, jakie one po prostu są. I te wszystkie czasami takie nurty, które są aż takie agresywne czasami moim zdaniem, nie? Że to każda kobieta, myślę, wie, czego ona chce. To ładnie powiedziane. I myślę, że to bardzo dużo chodzi o poczucie i tak własnej wartości, a nie o to, czy ona będzie w tym ruchu, czy w tamtym, czy ma urodzić, czy nie ma, czy będzie po stronie tego, czy tamtego. Tylko po prostu taki stał się, mi tego zawsze brakowało w konferencjach dla kobiet, że było bardzo dużo o biznesie, o tym, że my musimy pokazać mężczyznom. I ja zawsze podchodziłam do tych osób, które to organizowały, czy do tych czasopism i mówię, może ja będę pisać o tym, że można łączyć te dwa, że możesz być matką, ale możesz też prowadzić biznes, że wcale to się nie musi wykluczać. I co, niekoniecznie to było popularne? Niekoniecznie to było popularne. Okej. Mówisz, wierzę, że w życiu nie ma przypadków, wiem, że każdy z nas ma swoje miejsce na ziemi oraz przestrzeń do rozwoju swoich talentów. No to jakie są te twoje talenty, powiedz nam? Moje talenty? Ja myślę, że tak. Na pewno taki mam talent do wydobywania w ogóle kompetencji z ludzi i do inspirowania ich do edukacji, bo sama jestem trochę takim przykładem i widzę, że mój zespół bardzo się do tego przekonuje. Ja staram się mówić też swoim ludziom zespołu, że warto, żeby byli w jakiejś dziedzinie ekspertem, bo nie da się w pedagogice wiedzieć wszystkiego, ale jeżeli jest Ci bliska pozytywna dyscyplina, może edukacja matematyczna, a może właśnie Jasper-Joule, no to po prostu będziemy Cię w tym wspierać, będziemy Ci to finansować i stawaj się ekspertem, bo Twoje poczucie własnej wartości będzie rosło, więc myślę, że to. Na pewno mój talent to po prostu bardzo dobra organizacja, i takie, no i przywództwo, które gdzieś tam pociągam za sobą ludzi w tym przywództwie, ale też takie równe traktowanie w tym wszystkim po prostu całego mojego zespołu i ludzi, którzy mnie otaczają. Świetnie. Całkiem dobrze sobie też radzisz ze szkoleniami online. Ja z nich nie korzystałem, ale widziałem, że masz je w swoim sklepie, takie wirtualne produkty, które cieszą się największym powodzeniem, z których ludzie myślący o założeniu czy prowadzeniu takiego biznesu korzystają najczęściej? Myślę, że to właśnie jak założyć przedszkole i żłobek. I powiem szczerze, że kiedyś byłam do tego tak nastawiona na takie produkty online i w ogóle, ale przez to, że ja też nie mogę tak wszystkim udzielać już tych konsultacji, bo nie mam tyle czasu, to jest też fajne, bo czasami jak ktoś widzi panią dyrektor, to myśli sobie tak, ona tylko jeździ tym samochodem, bo widzi ją w jakichś takich, ją w jakichś ramach włożonych. Tak. I jak ja zaczynam na tych szkoleniach opowiadać, albo w ogóle jak na przykład robię taki cash flow, mówię, przejdźmy przez to, masz jakieś swoje założenia, masz lokal, to. I teraz ile będziesz zarabiać? I jak ona widzi, ile będzie zarabiać, mówi, co? Ja mówię, no właśnie, widzisz, co ty założyłaś? I wtedy to jest też taki, i ja bardzo lubię, że ci ludzie często nawet piszą, że to było ich marzenie i albo do tego dochodzą, ale są też takie osoby, które po tym szkoleniu, które wykupiły sobie na przykład to wideobooka, piszą do mnie, że dziękują, bo wydawało im się to zupełnie inaczej, a jednak
to tak nie wygląda, nie? Bo inaczej pracuje się, czy to z dzieckiem na grupie, czy ze swoim dzieckiem w domu na przykład, prawda? I myślę, że nie ma dla mojego dziecka miejsca, to ja mu stworzę teraz przedszkole. No i może masz super pomysł i jakby wiesz w jakim nurcie pedagogicznym, ale na przykład przerażać się to, że będziesz musiała pracować z ludźmi, że będziesz musiała ustawy wszystkie znać, będziesz musiała tą całą papierologię robić. Ja czasami mam takie właśnie case'y, że nawet ostatnio jak kupiliśmy takie 3 działające placówki, to mówiła właśnie mi ta osoba, która je sprzedawała, że ona kocha pracę z dziećmi, ale i to jej tak zaczęło jedna placówka, druga, ale ona po prostu ją to przerosło, bo się okazało, że ona już nie pracowała z dziećmi, tylko musiała prowadzić ten biznes. Administrację, dokładnie. No super. Za swoją pracę jesteś też regularnie nagradzana, między innymi w plebiscytach Sukces w Szpilkach, Diamenty Biznesu Roku, Orły Edukacji i inne. Coś znaczą dla Ciebie te wyróżnienia? No one tak cieszą po prostu, tak? Na przykład wczoraj też byłam na takim wydarzeniu Czerwonej Szpilki i tam też było kilka kategorii i zostałam właśnie wyróżniona siła tradycji i to jest miłe, że gdzieś tam na przykład był jakiś plebiscyt, było ileś kobiet, które tam się zgłosiło chyba z tego, co było mówione, że 270, potem 130 było analizowanych i jestem w gronie nominowanych tam 7, była jakaś kapituła składająca się z 5 osób, jakieś punkty i inne rzeczy. Czyli to takie potwierdzenie, że robisz dobre rzeczy, tak? Że ktoś to przy okazji zauważa. Tak, tak. Ale bez względu na to, czy te nagrody otrzymujesz, czy nie, te wyróżnienia, to i tak robiłabyś swoje? Tak, chociaż teraz też się przekonuję, bo kiedyś jak miałam rozwijać tą swoją markę i te wszystkie produkty, to mówiłam, jejku, po co, to jest takie chwalenie się, po co to komu, robię swoje i jest, nie? Ale to też musiało przejść w mojej głowie, bo jak zobaczyłam, że właśnie to daje... Z tym docenieniem siebie, co mówiłaś tak, na samym początku. Dokładnie, tak. Że jednak to bardzo dużo ludziom daje, bo ile do mnie osób pisze, że matko, obserwuję Pani kanał, jak fajnie, że Pani zaczęła bez niczego, ja też wierzę, że mogę. I dostaję tyle, albo jakaś mama do mnie pisze, na przykład rodzice zaczynają mnie pytać, nie wiem, w moim przedszkolu chciałabym radę rodziców, ale Pani dyrektor się nie zgadza, czy mogłaby Pani, ja nie odpowiadam oczywiście też wszystkim, ale Jasne. Ludzie widzą we mnie taką osobę, która stara się być autentyczna i chcą też zapytać o to. I to nie, albo na przykład, nie wiem, dzwoni do mnie mama, czy poprowadziłabym szkolenie dla ich dyrektorki w przedszkolu, jakaś tam, nie? Mówię, no akurat taka trochę już znajoma potem się okazało, ale ja mówię, wiesz, to nie możesz też tak robić, bo ja nie wiem, na jakim pani dyrektor jest etapie teraz. No, przyjdzie tu taka pani Klaudyna i cię przeszkoli. Ona musi być gotowa na zdobywanie wiedzy, bo jak nie jest, to będzie tylko szkoda dla niej, że ty chcesz ją czegoś uczyć i w ogóle. Także i co jeszcze mnie cieszy w rozwoju tej marki osobistej, to to, że piszą do mnie na przykład rodzice, kiedy otworzę przedszkole w Łodzi, czy będzie w Warszawie. Ostatnio nawet po konferencji, co mnie zdziwiło, Biznes Polska Świat, gdzie raczej tam był biznes, napisały do mnie jakieś panie prezes, czy mam przedszkole w Warszawie, bo tak mi się spodobała moja przemowa. I co jeszcze jest fajne, że ludzie do mnie piszą, którzy chcieliby ze mną współpracować. Na przykład wiesz, że ktoś jest jakąś logopedką, ma swój gabinet i czy jak otworzę, to czy będę z nią pracowała. To jest fajne, bo to po prostu... też już robić taki fajny networking, że ty jak będziesz już w tej miejscowości, to masz, wiesz, że odezwiesz się do tego i zbudujesz już fajne miejsce. No to co fajne, to co miłe dla serducha już powiedziałaś, a te najciemniejsze strony przedsiębiorczości, z którymi się spotykasz, to jakie? Wiesz co, chyba takie najtrudniejsze, co zawsze mnie gdzieś tam dotykają tak osobiście, to są te wszystkie prawne rzeczy. Okay. Bo ja miałam naprawdę dużo takich przejść, pomyłek urzędów. Nie wiem, na przykład, że kiedyś sprzedaję jedną nieruchomość i się okazuje, że w ogóle tam jest zajęcie ZUS-u. Wiesz, ja na przykład w ogóle nic o tym nie wiedziałam, żadne pismo. I dobrze, że to akurat było tak, że to dopiero zostało wpisane. Ja do tego ZUS-u, ja mówię, że to jest takie ważne, no bo ja podpisuję umowę, ja trochę tracę wiarygodność, że teraz ktoś myśli, że ja jestem... A pan mówi, no proszę złożyć pismo, 30 dni, wyjaśnimy, tak? I dobrze, że to akurat był początek, pani się pomyliła, przeprosiła, od razu wycofała, że w tych księgach wieczystych tego nie było i w ogóle, ale mnie to tak zabolało, w sensie, że bez mojej wiedzy
to była jakaś tam mała kwota, tam jakaś mała pomyłka niby, tylko że jakbyśmy w tym momencie nie sprzedawali tej nieruchomości, to mi nikt o tym nie powiadomił, ja nic nie wiedziałam i mamy sporo takich rzeczy właśnie, ale to też to, że ja uczę się też przyjmować tego jako case'y po prostu i iść dalej, tylko że ja myślę, że chciałabym, żeby czasami wszyscy byli podobni, sprawiedliwi. 2 ostatnie pytania. Z czego powinniśmy Cię tutaj zapamiętać, my przedsiębiorcy? Jakie mogłabyś mieć dla nas rady, dla tych, którzy już zaczęli, albo dla tych, którzy myślą o biznesie w przyszłości, z Twojego doświadczenia właśnie, z Twoich historii? Co jest ważne w tej przedsiębiorczości? Autentyczność. Dla mnie jest ona ważna i w przedsiębiorczości, i pod względem wychowywania moich dzieci, i bycia żoną, i liderem. To jest takie, że po prostu bycie sobą. Jak naprawdę jesteś autentyczny, jesteś w stosunku wobec siebie fair i wobec innych, to wszystko będzie się układało, bo to będzie wracało. I może jak raz, drugi, trzeci jest tak, że myślisz, po co, ktoś dał Ci ten policzek, tak, Ty się nastawiać, to ono wróci w innej postaci, nie w tej, ale w innej. I to wróci. To jedno. Drugie to na pewno to, że praca jest bardzo ważna i teraz mamy trochę taką erę tych youtuberów, którzy pokazują, że można wszystko szybko zrobić i młodzi ludzie się tym napawają, tak? No nie, żebyśmy właśnie pokazywali, że pracę, którą będziemy wykonywać, potem przyjdą efekty. To jest takie trochę po owocach nas poznacie. Czyli bardziej maraton to jest niż sprint, tak? Trzeba w to zainwestować i dążyć do celu, a nie oczekiwać tych szybkich zysków, o których rozmawialiśmy, tak? Tak, dokładnie tak. Okej, super. A Klaudyna Cichocka-Wolkow na koniec prywatnie, czy tak a propos dzieci, czy wychowywanie własnych jest łatwiejsze od tych cudzych, czy te cudze się łatwiej wychowuje niż swoje własne? Wiesz co, jeżeli masz te wartości w sobie i wiesz, czego chcesz, to jest bardzo podobnie. Wiadomo, że tutaj te twoje są Ci bliższe, bo jesteś z nimi na co dzień. Z tymi w przedszkolach już nie mam teraz takich relacji, jak kiedyś będąc jeszcze na grupach. Bardziej to za rozwój kadry odpowiadam i cały tutaj model. Ale to jest wspaniałe. Ja powiem, jak ostatnio napisała do mnie mama, że Pani Klaudyno, wyświetlił mi się jakiś filmik tam sprzed 11 lat. Mój Marcel jest teraz w liceum właśnie i chciałabym Pani podziękować za to, co zrobiliście, bo dzięki tej edukacji przedszkolnej on teraz jest tam w technikum, robi to. Ja mam takie dziewczyny już, które mnie obserwują na Instagramie, które były u nas w żłobku, w przedszkolu, one już mają teraz 16 lat, właśnie 15 i widzę, co one robią. I wiesz, że ta praca ma sens. Tak, wiem, że to po prostu ma sens. Edukacja, ja też jak tylko tą franczyzę chciałam i wtedy miałam sklep franczyzowy. To było tak, że ktoś przychodzi, kupuje produkt, dziękuję, do widzenia. Jasne, ten produkt jest mu bliski, ale tutaj jak widzisz te dzieci, one idą do szkoły, one teraz przychodzą do nas jako wolontariusze, żeby mieć punkty tam do tych właśnie wszystkich egzaminów, ale one są już takie duże, takie mądre, w sensie zawsze były mądre, ale takie wspaniałe i one niedawno były takie małe, to jest dla mnie niesamowite. Nie? To Cię uszczęśliwia? Tak. A jesteś osobą spełnioną? Tak. Bardzo dobrze to słyszeć. Dziękujemy za te wszystkie rekomendacje i sugestie. To były świetnie opowiedziane historie. Dziękuję. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashi, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashi.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.